Witam Was serdecznie, z tej strony Adam Chodorowski ze sklepu modelarskiego tankmodels.pl. Tak, dzisiaj sobie obejrzymy, czyli wrócimy sobie do 72 roku bodajże, ponieważ w tym roku ukazał się pierwszy raz model Karasia w wersji AB, czyli polskiego samolotu rozpoznawczo-bombowego. Był to drugi model na rynku po wydaniu polskim PZL P23 Karaś. Francuska firma Heller wydała właśnie model Karasia. Ja co prawda nie mam tego modelu od Hellera, mam za to przepak polskiej firmy SK Model. Jest to firma modelarska z Trójmiasta, dokładnie z Gdańska, która ten model wydała w 2012 roku. I w środku znajdują się oryginalne ramki Hellera. I póki nie było właśnie Karasia od polskiej firmy IBG, wszyscy byli długo żyli szczęśliwie, posiadając właśnie model Hellera. I dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować właśnie ramki z serii takiej Unboxing Vintage, ramki modelu, gdzie ja, jak i wielu moich rówieśników sklejało Karasia, byliśmy dumni i bladzi z tej okazji i niesamowicie szczęśliwi. A teraz w obecnych czasach polska firma IBG wypuściła nam praktycznie wszystkie wersje Karasia, dosłownie chyba wszystkie wersje, modyfikacje Karasia, łącznie z tymi eksportowymi. I tak prezentuje właśnie się model od IBG. Macie odpowiedni unboxing modeli Karasia od IBG, a ja dzisiaj zaprezentuję model. To wydanie jest z 2012 roku, tak jak mówiłem, ale w środku znajduje się instrukcja, jak i również ramki, dokładnie te same z 72 bodajże lub 4 roku. Nie chcę teraz już latać dookoła, sprawdzać w komputerze. Tak prezentuje się pudełko od SK Model. Ja ten model posiadam od paru ładnych lat. On tak jest chowany, wychodzi, wyjmuję go znowu. Tu jest najciekawsza sprawa. Zwróćcie uwagę, ile ten model kiedyś kosztował. 30 zł. I tak się prezentuje. No, pudełko jest bardzo podobne do hellerowskiego. Po prostu wykorzystano praktycznie wszystko, co można było wykorzystać. Jest to przepak, tak jak już wcześniej mówiłem. I zajrzymy sobie teraz dokładnie do pudełka. Ten mój model oczywiście jest otwarty. Oglądałem sobie wcześniej ramki tego modelu. Powiem Wam, że nie pamiętałem, jak on już się prezentował. Tu nawet są oryginalne kalkomanie hellerowskie zapakowane, czyli krótko mówiąc był kupiony taki zestaw i SK Model ten model wydał. Tak samo instrukcja, tutaj już powiem Wam, jest nadżarta. Może dzisiaj niestandardowo, nie od instrukcji zacznę, tylko od samych kalkomanii. Nie wiem, czy te kalkomanie do czegokolwiek się już nadają. Są one bardzo cieniutkie i tutaj widzimy, że możemy wykonać model polskiego Karasia, ale również Karasia w wersji rumuńskiej, we wczesnych znakach chyba, o ile się nie mylę. Tak w każdym razie prezentują się. Tu jeszcze mamy jakieś kalkomanie, właśnie takie w stylu francuskim. I powiem Wam, że nie mam zielonego pojęcia. No, te kalkomanie tu już są tak trochę zmarszczone, jakby chwyciły wilgoci. Więc ja je może schowam. Teraz sobie przejrzymy instrukcję od firmy Heller. Tak jak tutaj widzicie, jest oryginalna instrukcja Hellera. Model ukrywa się pod numerem 80247. I tu mamy opis właśnie samego Karasia i szukam, wiecie co, czy jest gdzieś po polsku.
Wiecie co, nie widzę. Jeżeli chodzi o język francuski, to nie widzę nic na temat w instrukcji Karasia. Co dalej mamy? Taki mały instruktaż, jak należy rozpocząć modelarstwo i sklejanie modeli. Mamy wyszczególnione również farbki. Z tego co pamiętam, to chyba były farby Hellera, bo Heller też wyprodukuje, nie wiem czy produkuje w tej chwili. No i rozpoczynamy instrukcję sklejania. Zaczynamy od malowania, sklejania silnika, kabiny pilota, następnie bierzemy się za kadłubę. Już jak mamy nawet uzbrojenie tylnego strzelca przygotowane, no to tak samo sobie spokojnie to sklejamy. No i tutaj mamy również od spodu gondola dla bombardiera, więc to jest zestaw właśnie ten z gondolą. I następnie mamy malowania. To jest rumuńskie malowanie z tym tyłem właśnie w barwach francuskich. No i oczywiście mamy z 55. Eskadry Bombowej z 1939 roku właśnie malowanie polskiego Karasia w wersji B. I tutaj na tym nam się kończyła cała instrukcja, więc nie musieliśmy doktoratu w Gdańsku kończyć. A teraz zajrzymy sobie do środka. Tu jeszcze jest jeden taki mały pin. Nie wiem, czy to nie jest przypadkiem reflektor, chociaż nie jest to reflektor. Tu mamy reflektory do goleni. No i sobie weźmiemy pierwszą ramkę. Pozwolicie, że zjadę z kamerą. I teraz tak się prezentuje ramka. No już ma swoje lata. Tutaj ale muszę napomknąć, że jeżeli chodzi o linie, to one są wypukłe, to nie są wklęsłe linie, więc spokojnie tutaj, znaczy linie podziału, tak, są wypukłe, a jeżeli chodzi o stateczniki, no to mamy tutaj wklęsłe linie. Tak prezentuje się, więc powiem Wam, jak na tyloletni model, to jest ramka druga w ogóle, no to ten model prezentuje się rewelacyjnie. Tu mamy dwa pionowe, poziome stateczniki ogonowe i tak się przyglądam, no są różnice, powiem Wam. Zwróćcie na przykład uwagę na końcówki, jedna, druga. Ta prezentuje się w ten sposób, a ta w ten sposób. Jest inny profil tych stateczników. Od spodu, no mamy nawet tutaj napisaną firmę, logo firmy Heller. Kolejna ramka. Ramka, nie wiem, która, trzecia. I tu mamy kolejny spód skrzydeł, gdzie przyczepiamy golenie. Następnie mamy kolejne elementy. Śmigło, jeden tylko rodzaj śmigła. To jest element silnika. Osłona silnika, tak się prezentuje. W porównaniu z dzisiaj wydawanym modelem przez IBG, no to powiem Wam, ten model wygląda bardzo prosto. Ale to zobaczcie, ile lat minęło i wiele osób nadal te modele kupuje i skleja z sentymentu. Nie wiem, jak nowe pokolenie modelarzy podchodzi do tych modeli. Tak prezentuje się silnik z jednej strony, tak prezentuje się z drugiej strony i chyba tego silnika, powiem Wam, nie, to już zostawię. Czy wy wolicie mieć więcej części silnika, czy też wystarczająca ilość jest, tak jak tutaj Heller nam zrobił kiedyś. No i następnie mamy ramkę 1. Tu mamy golenie. Tutaj trzeba pamiętać o tym, że ten element to jest płótno specjalne, które umożliwiało chowanie się, amortyzowało koło, no bo gdybyśmy mieli
to byłby jednolity materiał, po prostu to koło najprawdopodobniej by uległo uszkodzeniu i należy ten fragment pomarszczony pomalować na inny kolor, aniżeli malujemy cały samolot, na przykład w kolorze prezentu. Czyli bardziej taki wypłowiały, zielonkawy możemy zrobić. Tak prezentuje się kadłub. No jest to prosty model, tak samo linie są wypukłe. Zbyt dużo detalu tutaj nie zauważymy w porównaniu z dzisiaj wykonywanym karasiem przez IBG, ale jest to już model dość skomplikowany w porównaniu z tym karasiem. Tu mamy taką imitację kabiny. No i teraz właśnie jest ramka czwarta, gdzie mamy fragmenty kabiny. To jest kabina, częściowo kabina. Mamy też rury wydechowe, fotel pilota, koła, deskę rozdzielczą, mocowanie karabinu maszynowego. To zapewne też jest element. Tu nie pamiętam, do czego te elementy służą. To zapewne jest karabin do dolnych. Tu mamy chyba, a to są Peacocka, chyba tak to się nazywa, miernik. Mamy ster, drążek sterowy, jeszcze jakieś inne elementy. Wlot powietrza chyba to jest. Tu mamy czpień do mocowania i możliwość kręcącego wykonania śmigła, które się obraca. Powiem wam, że mam duży sentyment do tego modelu. Tak się zastanawiam, czy to nie są wzmocnienia na skrzydła, które naklejamy. A zerknę do instrukcji. Tak, dokładnie. Część 38, część 39 naklejamy na przód skrzydeł w zależności od wariantu, czyli te elementy służą do wykonania polskiej wersji karasia. To są właśnie te wzmocnienia. No i oczywiście do polskiej wersji samolotu używamy tych stateczników poziomych, czyli wersja A. Moi mili, oszklenie jeszcze zostało, właśnie. Proszę bardzo, tak prezentuje się oszklenie. Tu mamy, zdaje się, reflektory, które wklejamy w kadłub chyba i w golenia. Nie, tylko chyba, patrzę w tej chwili, tak, w golenie. Jedno lewe i prawe golenie. Tu mamy oszklenie do gondoli, która mieści się pod kadłubem. No i samo oszklenie głównej kabiny. Tu trzeba wziąć pod uwagę, że kabina w polskim karasiu otwierała się na bok, nie odsuwała się do tyłu, tylko na bok. Pilot wchodził w ten sposób, podobnie jak w Messerschmittach, czy też nawet w Mustangach chyba były takie otwierane właśnie kabina. Mówię o wersjach B. Tak prezentuje się oszklenie. Jeżeli chodzi o grubość, to powiem wam, jak na tamte czasy to jest bardzo cienkie oszklenie, wcale nie jest takie grube. Jest ono transparentne, może być trochę przykurzone od leżakowania, ale nic poza tym. Fajne to czasy były. Bohaterem dzisiejszego unboxingu Vintage był polski samolot rozpoznawczo-bombowy PZL P-23 Karaś od firmy Heller, francuskiej firmy. Mam nadzieję, że wam się podobał, przypomniało wam się, troszeczkę macie wspomnień uruchomionych w tej chwili. Dziękuję wam za uwagę. Komentujcie, lajkujcie, wspierajcie kanał.
Możecie również, tutaj zachęcałbym do komentowania, jakie macie wspomnienia, ewentualnie, no najlepiej gdyby moi rówieśnicy się odezwali, ewentualnie nowe pokolenie, młode pokolenie modelarzy, którzy mieli w ręku ten model, skleili na przykład, to by było super. Ja na chwilę obecną dziękuję Wam za uwagę, życzę miłego dnia, pozdrawiam, cześć.